Jak Tajwan może zagrozić Chinom? Tama trzech przełomów. Zapora wodna wzniesiona na rzece Jangtzy w centralnej prowincji Chin Hubei. Na ponad 2 km długa i ponad 180 metrów wysoka, tworzy zbiornik o pojemności 39 miliardów metrów sześciennych, czyni ją to największą tego typu konstrukcją na świecie, dający prąd 20 milionom osób. Tama już na etapie budowy w latach 90. stała się hipotetycznym celem w tajwańskich strategiach. Atak taki zniszczyłby ważne instalacje przemysłowe, wojskowe, zalewając przy tym Wuhan, Nanjing i Szanghaj, co niosłoby odwetowe zniszczenie Tajwanu. To jedna z najbardziej apokaliptycznych strategii militarnych XXI wieku. Tajwański plan sądu ostatecznego byłby katastrofą dla całego świata. Problem ten sięgałby daleko poza Pacyfik czy Azję, uderzając w nasze portfele i oszczędności poprzez wzrost kosztów i ciągłe braki chipów i mikroprocesorów. 1 października 1999 roku Mao Zedong proklamował Chińską Republikę Ludową. 22 lata wojen, w tym wojna domowa, oraz wojny z Japonią doprowadziły do dominacji komunistów na kontynencie i wycofania się Kuomintang na Tajwan. Choć obie strony roszczą sobie prawo do całości Chin, to konflikt z czasem uległ zamrożeniu wraz z polityką jednych Chin. W czasach zimnej wojny to, które Chiny były uznawane przez dane państwo, zależało od tego, do którego bloku ono przynależało. Jednak poprzez rozłam chińsko-sowiecki, reformy Deng Xiaopinga i wzrost na znaczeniu Chin komunistycznych. W 1979 roku Henry Kissinger dogadał deal, wedle którego Stany oficjalnie uznały Chiny kontynentalne jako prawowity rząd w ramach polityki jednych Chin przy jednoczesnych gwarancjach bezpieczeństwa dla Tajwanu, który pozostał de facto niepodległy. Tajwan ze względu na swoje położenie w pierwszym łańcuchu wysp stanowi sól w oku komunistów w Pekinie, a dla Amerykanów jest w pewnym sensie niezatapialnym lotniskowcem. Podczas gdy Chiny kontynentalne prowadzą coraz śmielszą politykę, a Amerykanie zdążyli wycofać się z Kabulu, niezależne narzędzie do odstraszania jest gwarancją zachowania możliwości prowadzenia samodzielnej polityki bez popadania w zbyt duże zależności od USA. Lukę w bezpieczeństwie mogłaby wypełnić broń atomowa, jednak jej pozyskanie mogłoby zostać odebrane jako forma eskalacji bądź nawet deklaracja wojny. Czy atak na tamę trzech przełomów mógłby stanowić odpowiednik dla broni atomowej? Jako straszak? Patrząc na potencjalną skalę zniszczeń i relatywnie do nich niskie koszty realizacji tego planu, zapewnia groźbę wzajemnej destrukcji, podobnej do tej sowiecko-amerykańskiej. Oprócz zalania Wuhan, Nanjing i Szanghaju, ulec zniszczeniu mogłyby nawet 2/3 chińskiej produkcji ryżu, co mogłoby dotknąć nawet 400 milionów Chińczyków. Wprowadzenie tego planu w życie z całą pewnością spowodowałoby nuklearną odpowiedź ze strony komunistycznych Chin, które dysponują 400 głowicami nuklearnymi. Posiadanie planu nie implikuje jednak od razu jego realizacji, jednak osiągnięcie zdolności do przeprowadzenia takiego ataku i sygnalizowanie wiarygodnej groźby takim atakiem może stanowić metodę skutecznego odstraszania. Jak spełnić te warunki? Tama znajduje się w odległości 1200 km od Tajwanu, co czyni ją trudnym celem. Po zwiększeniu budżetu militarnego w lutym 2022 roku okazało się, że Tajpej planuje podwoić produkcję rakiet. Jedną z takich rakiet jest Xiangxiang-2E, mająca 1200 km zasięgu, oraz nowszy model rakiety supersonicznej o zasięgu 2000 km. Dalej nie wiadomo, ile rakiet będzie potrzebnych, by przedrzeć się przez obronę przeciwlotniczą i osiągnąć cel. Tym niemniej podwojenie produkcji przybliża Tajpej do tego celu.
A wy co sądzicie o tajwańskim planie obrony? Czy jest zbyt radykalny? Czy w obronie o swój dom powinniśmy się uciekać do tak drastycznych środków? Dajcie znać w komentarzu i nie zapomnijcie o ocenieniu filmu łapką w górę bądź w dół.